trzecim odcinku przedstawimy ciekawostki związane z dwoma ostatnimi poziomami z Peru: Lost Valley oraz Tomb of Qualopec. Przed nami dalsza część fascynującej wyprawy po tajemnicach kultury i wierzeń Inków, Majów i Azteków oraz mrocznych tajemnic zaginionego świata. Legendarne miasto Vilcabamba było tylko przedsionkiem do odkrycia przez Larę kolejnej fascynującej lokacji, jaką jest Zaginiona Dolina. Zaginiona Dolina w grze Tomb Raider została stworzona w wyniku inspiracji kilkoma dziełami literackimi oraz jednym filmowym. Pierwszą inspiracją jest wydana w 1912 roku powieść szkockiego pisarza Artura Conana Doyle'a Zaginiony świat. Prawdopodobnie do napisania tej powieści przez Doyle'a była fascynacja górą Roraima w paśmie gór Pacaraima, wyżyny gujańskiej w Ameryce Południowej. Natomiast amerykański pisarz Michael Crichton zainspirował się powieścią Doyle'a i napisał swoje dwie powieści: Park Jurajski oraz Zaginiony świat. Na ich podstawie zostały zrealizowane dwie adaptacje filmowe w reżyserii Stevena Spielberga: Park Jurajski 1993 roku oraz Zaginiony świat Jurassic Park w 1997 roku. Skoro mamy w grze Zaginioną Dolinę, to nie mogło w niej zabraknąć dinozaurów. Niewątpliwym królem wśród wymarłych gadów był tyranozaur. Niektórzy naukowcy uważają, że był on także padlinożercą. Wskazują na to jego duże dolne kończyny, które były bardziej przystosowane do długotrwałego chodu niż biegu. I tu można przytoczyć filmy z serii Jurassic Park. Niejednokrotnie bardzo szybko męczył się biegnący tyranozaur. Tyranozaur charakteryzował się nieprzeciętną jak na gady inteligencją. Miał większy mózg od innych dinozaurów, a także wyostrzone zmysły, węch i wzrok. Był aktywnie polującym drapieżnikiem. Z pewnością z racji swojej masywności odganiał mniejsze drapieżniki od zdobytej przez siebie zwierzyny. Nazwa tyranozaur oznacza jaszczur tytan. Ciekawostka dodatkowa. Jeden ze znalezionych przez naukowców szkielet tyranozaura przedstawia szczątki samicy, wokół której odkryto kości młodych osobników. Nie jest to jednoznaczny dowód na to, że tyranozaury prowadziły prorodzinny charakter życia, ale naukowcy wysuwają wniosek, że gady te pilnowały i broniły gniazda. Krótka metryka. Klasyfikacja. Teropody, celulozaury, tyranozauroidy. Długość do 13 metrów. Wysokość do 6 metrów. Masa ciała do 7 ton. Okres występowania późna kreda. Miejsca znalezisk Stany Zjednoczone oraz Kanada. Drugim niebezpiecznym dinozaurem w dolinie jest Velociraptor. Był typowym przedstawicielem dromezaurydów. Niektórzy naukowcy twierdzą, że były to opierzone gady. Niewątpliwa popularność tego dinozaura zaczęła się w 1971 roku, gdy na Gobi polsko-mongolska wyprawa odnalazła zastygłe przed milionami lat szkielety dwóch walczących ze sobą dinozaurów. Jednym z nich był Velociraptor. Drugim stopniem jego kariery był film Park Jurajski Stevena Spielberga. Film przedstawił te gady jako zwierzęta stadne o niezwykłej inteligencji. Nazwa Velociraptor oznacza szybki rabuś. Ciekawostka: większość naukowców wnioskuje, że velociraptory były stałocieplne. Dowodem na to jest ich upierzenie i pokrewieństwo ze stałocieplnymi ptakami.
Można spotkać się też z opinią, że gady te wiodły nadrzewny tryb życia. Potężne szpony na tylnych nogach miałyby im służyć nie tyle co do ataku, ale do wspinania się po drzewach. Metryka. Klasyfikacja. Teropody, celulosaury, dromezaurydy. Długość do 2 metrów. Wysokość do 1 metra. Masa ciała do 20 kg. Okres występowania późna kreda. Miejsca znalezisk Mongolia, Chiny. W dolinie znajduje się świątynia, a w niej kolejna ciekawostka. Występuje ona też w poziomie City of Vilcabamba. Fryz ze spiralami z pałacu gubernatora w Uxmal. Uxmal. Miasto Majów z okresu klasycznego. Dziś jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych majańskiej kultury. Znajduje się w miejscowości Santa Elena. Co ciekawe, nazwa Uxmal znaczy 3-krotnie budowany. Miasto natomiast było w rzeczywistości przebudowywane aż 5 razy. Głównym zajęciem mieszkańców miasta było rolnictwo. Jednak z czasem Uxmal przekształcane było w centrum polityczno-administracyjno-religijne. Warto też zauważyć, że społeczeństwo poza uprawą roli utrzymywało kontakty handlowe z innymi regionami zamieszkałymi przez Majów, skąd importowany był obsydian i bazalt. Pałac gubernatora. Mierzy około 100 metrów długości. Składa się z 3 symetrycznych części. Budowli środkowej, długość 55 metrów, oraz 2 skrzydeł, każde po 15 metrów długości. Do wnętrza prowadzą schody. Archeolodzy nazywają budowlę jednym z najdoskonalszych dzieł architektury prekolumbijskiej Ameryki. Dla rządzących elit pełnił funkcję rezydencji i ośrodka administracyjnego. W poziomie Lost Valley można spotkać na ścianach pewną twarz. Jest to wizerunek majańskiego boga słońca Quinichahana z Kadzielnicy. Quinichahan, w mitologii Majów, stary bóg słońca, władca oblicza słońca. Potomek młodego boga słońca Hunahpu. Majowie obdarzali go największym szacunkiem na tle innych bogów. Pomimo że nie dysponował bezpośrednią władzą, cieszył się wielkim autorytetem Majów. Często wspominali o nim w swoich tekstach, a jego wizerunek umieszczali na wznoszonych budowlach. Według podań Majowie wierzyli, że bez jego wkładu i wsparcia nie byłoby możliwe dzieło stworzenia świata. Dlatego często był traktowany jako ucieleśnienie godności królewskiej. Czasami przedstawiany był jako małżonek prabogini Mam. W tym połączeniu byli czczeni jako pradawna para Słońca i Księżyca. Jego znakiem rozpoznawczym był zarośnięty podbródek. Był jedynym bogiem Majów przedstawianym z brodą. Inne jego cechy charakterystyczne to haczykowaty nos z namalowaną na nim spiralą i spiłowane zęby górnej szczęki. Ostatnia ciekawostka z poziomu Lost Valley, którą też można spotkać w kolejnym poziomie, Tomb of Qualopec. Jest to fragment kamienia Montezumy przedstawiony w postaci zapory wodnej. Kamień Montezumy I. Aztecki kamień ofiarny w kształcie cylindrycznego bloku z bazaltu o wysokości 68 do 76 cm i średnicy 224 cm. Artefakt ten znajduje się w Narodowym Muzeum Antropologicznym w Meksyku. Okaz ten został odkryty w 1988 roku na dziedzińcu Pałacu Arcybiskupiego na przedmieściach Meksyku. Dookoła całego kamienia wyróżnić można 3 pasy.
2 mniejsze u góry i u dołu z różnymi symbolami oraz najszerszy ilustrujący kolejne podboje władcy. Dodatkowa ciekawostka. W poziomie Tomb of Qualopec na jednym z filarów ta tekstura jest odwrócona po jednej stronie, zarówno w starym, jak i w nowym trybie graficznym. Pozostałe filary mają obie tekstury położone poprawnie. Złośliwi mogliby powiedzieć, że jeden z azteckich rzeźbiarzy musiał się nieźle bawić poprzedniego dnia, ale na szczęście wśród nas nie ma złośliwych. Montezuma I, zwany również Gniewnym. Nie jest znana data jego urodzin, ale wiadomo, że zmarł w 1469 roku. Aztecki władca. Pozostawał w zawartym przez jego poprzednika bardzo korzystnym dla Azteków trójprzymierzu z sąsiednimi cywilizacjami, miastem-państwem Texcoco i małym suwerennym królestwem Tlacopan. Sojusz ten dzielił 4/5 wszelkich zdobyczy w wyprawach wojennych pomiędzy Azteków i Texcoco, a 1/5 przypadała Tlacopan. Dzięki temu układowi małe państwo przekształciło się w przywódcę największego sojuszu militarnego w całym regionie. Przez tajemnicze przejście znajdujące się za wodospadem w zaginionej dolinie przechodzimy do ostatniego poziomu w Peru, Tomb of Qualopec. Pierwszą ciekawostką, którą przedstawimy omawiając ten poziom, będą te dwie statuły. Takie same występują w poziomie City of Vilcabamba. Są to posągi przedstawiające Atlantów, wojowników z kultury Tolteków w Tuli. Atlanci, ogromne posągi z ruin świątyni Gwiazdy Porannej w Tuli. Posągi te niegdyś były podporami dachu tej budowli. Rzeźby mają na głowie opaski z piór, a napierśniki w kształcie motyla. Podczas migracji Azteków do Meksyku zostały przez nich odkryte pozostałości dawniejszej cywilizacji, ruiny świątyni Tolteków w Tuli. Architektura tego rodzaju zadziwiła Azteków. Postanowili się wzorować na odkrytej przez siebie starożytnej kulturze. W 1427 roku ubłagali Itzcoatla, lokalnego księcia, by został ich władcą. Uważali go bowiem za potomka Tolteków. Toltekowie, grupa etniczna środkowoamerykańskich Indian, która pojawiła się w środkowym Meksyku około VI wieku naszej ery. Ich stolicą było miasto Tula. Większość naukowców uważa, że Toltekowie wywodzili się od plemion Nahua oraz Nonoalca. W XIII wieku nastąpił upadek państwa Tolteków. Tula została zniszczona przez przybyłych Chichimeków, plemię językowo spokrewnione z Toltekami. Toltekowie zmuszeni byli do wędrówki na południe. Dotarli do Yucatanu, gdzie ich kultura zmieszała się z kulturą Majów. W wyniku powstała nowa kultura Tolteków Majów. Toltekom przypisuje się wiele zmian w kulturze i w sztuce prekolumbijskiej. Różnego rodzaju kolumny, reliefy z motywami jaguara, kojota i orła, czy figuralne rzeźby z gliny i kamienia. Tula. Główną budowlą tego stanowiska archeologicznego jest 5-stopniowa piramida ze świątynią Quetzalcoatla, której strop przytrzymywały 4 monumentalne posągi Atlantów. W Tuli znaleziono wiele cennych rzeźb i ceramiki. Pół żartem, Lara była pod ogromnym wrażeniem tych posągów. Zamówiła 2 wierne kopie
Atlantów i umieściła je w swojej posiadłości w labiryncie w drugiej części Tomb Raider. Na ścianach niejednokrotnie występują dwa wizerunki azteckiego boga deszczu Tlaloca, pochodzące z Teotihuacan. Teotihuacan, stanowisko archeologiczne znajdujące się na północnym wschodzie od miasta Meksyk. Nazwę miasta można przetłumaczyć jako miejsce, z którego pochodzą bogowie, miejsce, gdzie rodzą się bogowie, lub miejsce, w którym ludzie stają się bogami. Legendy głoszą, że miasto zostało zbudowane przez olbrzymów zwanych Quinamentin. Mieli oni żyć przed pojawieniem się ludzi i zostali zniszczeni przez wielką katastrofę. Tlaloc, aztecki bóg deszczu, dzierżący w dłoni symbol swej władzy, berło grzmot. Jego charakterystyczną cechą wyglądu są oczy w kształcie binokli. Aztekowie oddawali mu cześć, widząc w nim dawcę życia. Uważali go też za patrona urodzaju. Tlaloc był bardzo ważny w religii Teotihuacan, gdzie dodatkowo pełnił rolę boga wojny. Głównym zadaniem Lary w tym grobowcu jest zdobycie jednej części artefaktu z Kion. Aby to uczynić, Lara musi otworzyć 3 bramy z 3 tajemniczymi symbolami. Udało nam się zidentyfikować 2 z nich. Symbol pierwszy – ptak. Jest to symbol ptaka kultury Timu z miasta Chan-Chan. Timu, państwo istniejące od około IX-XI do XV wieku w Ameryce Południowej nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Zostało podbite przez Inków w 1470 roku. Stolicą państwa Timu było miasto Chan-Chan. Chan-Chan, największe miasto epoki prekolumbijskiej na terenie Ameryki Południowej. Miasto powstało około 850 roku i było stolicą imperium Timu, cywilizacji wywodzącej się z cywilizacji Mochika. Miasto zostało wybudowane z glinianej cegły adobe, suszonej na słońcu i pokrytej lekkim tynkiem, w którym rzeźbione były ornamenty, głównie ptaki, ryby, małe ssaki. Zwierzęta były przedstawiane w sposób realistyczny oraz bardziej wymyślny. W 1986 roku Chan-Chan zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pozostałości tego miasta obecnie są poważnie zagrożone erozją przez ulewne deszcze wywoływane w tym rejonie przez El Niño. Symbol drugi przedstawia jeden z wielu glifów kultury majańskiej. Niestety nie udało nam się ustalić nazwy tego symbolu w żadnej publikacji książkowej. Jednak mamy pewność, że istnieje i jest to glif z kamiennej steli z piramidy Nohochmul w mieście Coba, Quintana Roo. Quintana Roo jest najmłodszym stanem Meksyku, który powstał dopiero w 1974 roku. Coba jest wioską położoną około 45 km na zachód od Tulum. Zamieszkana jest przez ludność majańską. Słynna jest przede wszystkim ze strefy archeologicznej o tej samej nazwie. Nohochmul, inaczej Wielki Kopiec lub Wielka Piramida. Jest to największa piramida Majów na Yucatanie. Mierzy 42 metry wysokości. Została wybudowana w okresie klasycznym dla uczczenia władców Coba. Na szczyt tej budowli prowadzi 120 stopni prowadzących przez 6 tarasów. W miejscach, gdzie należy stawiać kroki, wyrzeźbiono znaki muszli. Na szczycie piramidy znajduje się świątynia w niewielkim ołtarzem ofiarnym.
O trzecim symbolu wspomnimy z sekcji niezidentyfikowanych obiektów pod koniec tego odcinka. Relief upierzonego węża z Chichen Itza. W poziomie Tomb of Qualopec na ścianach występuje relief upierzonego węża z Chichen Itza. Upierzony wąż, grzechotnik, był dla Majów symbolem Plejady, 7 ciał niebieskich. Była to też jedna z postaci, pod którą objawiał się Kukulkan, Bóg i władca 4 żywiołów: ziemi, wiatru, wody i ognia. Był uznawany także za Boga odrodzenia i zmartwychwstania. Kilkukrotnie można spotkać posąg, wizerunek kolejnego bóstwa, azteckiej bogini pożywienia, Chicomecoatl, posąg z kółkami u góry nad głową. W mitologii Azteków jedno z bóstw pożywienia, w szczególności kukurydzy, ale także płodności, żeński odpowiednik boga Senteotla. Była przedstawiana z pomalowaną twarzą. Zazwyczaj trzymała w jednej ręce kolbę kukurydzy, a w drugiej kołatkę. Przedmiot prawdopodobnie służący do celów religijnych. Czasami przedstawiono ją jako boginię matkę ze słoneczną tarczą lub kobietę, która przynosiła śmierć w swoich objęciach. Omówimy teraz ciekawostkę, którą ominęliśmy w poziomie Caves, gdyż pojawiła się także w poziomie Tomb of Qualopec. Jest to owinięta w liny mumia. Wiąże się z nią bardzo kontrowersyjny i brutalny obrządek wywodzący się z kultury Majów. Mumia z Chulpy. Nad brzegami jezior Titicaca oraz Umayo znajduje się setki wież grobowców stworzonych przez grupę etniczną Aymara, tak zwani Chulpy. Te tajemnicze grobowce mają nawet do 10 metrów wysokości. Budowane w postaci kanciastych lub okrągłych grobowców. W ich kształtach można dostrzec duże podobieństwo do budowli, które były wznoszone przez późniejszych Majów. Wierzono, że Chulpy są dla zmarłych jak dom. Największe grobowce przeznaczane były do pochówku zamożnej i wysoko urodzonej części społeczeństwa. Ciała zmarłych poddawane były mumifikacji. Później, po mocnym związaniu i owinięciu sznurami, umieszczane były na specjalnym podwyższeniu lub pewnego rodzaju podium. Następnie zmarli byli ubierani w odświętne szaty. Zakładano im też biżuterię. Na tym ceremonia pogrzebowa nie kończyła się. Jednym z towarzyszących obrządków było uśmiercanie i spalanie od 10 do 20 lam. Także członkowie rodziny i służący zmarłego musieli iść na śmierć, by dalej służyć mu w zaświatach. Zabijano ich lub zamurowywano razem z mumią. Umieszczany był wraz z nimi także majątek zmarłego. Przed nami ostatnia zidentyfikowana ciekawostka w całym Peru. Wspomnieliśmy o niej przy omawianiu ciekawostek z poziomu City of Vilcabamba. W drugim peruwiańskim poziomie obiekt ten był jako artefakt klucz, służący do otworzenia drzwi na końcu poziomu, ale też jego wizerunek pojawił się na tych drzwiach. W Tomb of Qualopec wizerunek tego obiektu znajduje się na piedestale, na którym znajduje się pierwsza część skionu. Jest to złoty idol z inkańskiego noża Tumi. Tumi. Rodzaj inkańskiego noża zakończony półkolistym ostrzem. Zabijano nim ofiary, które były składane bogom. Za jego pomocą dokonywano też skomplikowanych zabiegów chirurgicznych, w tym trepanacji czaszki. Ozdabiane były postaciami bogów lub figurami lam. Były przypadki noży bardziej prostych, bez żadnych ozdób. Archeolodzy uważają, że noże te były też stosowane w powszechniejszym użytku. Idol. Wyobrażenie, posąg, symbol bóstwa.
Niewielka rzeźba kultowa, która przedstawiała postać ludzką, zazwyczaj silnie stylizowaną. Idol jest terminem obejmującym przede wszystkim terakotowe i kamienne figurki kobiece, charakterystyczne dla wielu kultur prahistorycznych, które rozwijały się w rejonie śródziemnomorskim, np. beockim, cyklackim. W religiach prymitywnych kult idola był wyrazem przekonania i wierzenia, że pomiędzy wyobrażeniem bóstwa a nim samym istnieje bezpośrednia więź, która czasem graniczy z tożsamością. Oddawanie czci religijnej idolowi było zatem adoracją bóstw. Idolino, z włoskiego Mały Bożek. Słynna figura z brązu. Przedstawia spokojnie stojącego chłopca. Przedstawiamy drugą i ostatnią część niezidentyfikowanych przez nas obiektów w Peru. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłości uda nam się czegoś o nich dowiedzieć. Twarz bóstwa drzwi. Niejednokrotnie w poziomach peruwiańskich napotkać można drzwi z wizerunkiem jakiegoś bóstwa. Niestety nie wiemy jakiego. Relief i malunek na piedestale z wizerunkiem złotego idola. Na tym piedestale z wizerunkiem złotego idola znajdują się jeszcze dwie rzeczy, których nie udało nam się zidentyfikować. Relief oraz malunek. Malunki na czerwonych ścianach. Na czerwonych ścianach widoczne są jakieś malunki. Prawdopodobnie są w formie jakichś symboli. Niestety nie wiemy jakich. Symbol. Dźwignia. Kolejny trudny do odgadnięcia symbol, który został umieszczony jako fragment ściany z dźwignią. Symbol głowa gladiatora. Jeden z 3 głównych symboli poziomu Tomb of Qualopec, którego od lat zarówno my, jak i inni identyfikujący ciekawostki z gier serii Tomb Raider nie udało się odgadnąć. Wizualnie przypomina głowę gladiatora, a raczej jego hełm. Kolorowe zdobienia, szlaczki. Kolejne ozdobniki, tym razem kolorowe, których nie udało nam się znaleźć. W 4. odcinku zanurzymy się w cieniste ruiny starożytnej Grecji, gdzie Lara Croft staje oko w oko z dziedzictwem mitologii i architektury sprzed tysiącleci. Przeanalizujemy poziomy St. Francis Folly, i Colosseum. Odkrywając symbolikę ukrytą w projektach lokacji, nawiązania do greckich bogów i zagadki, które do dziś uznawane są za jedne z najbardziej ikonicznych w historii serii. Pokażemy, jak twórcy gry wykorzystali klimat i przestrzeń, by stworzyć niezapomniane doświadczenie eksploracji i napięcia. Pierwsze ciekawostki z Grecji z Tomb Raider 1 już w kolejnym odcinku.
Okaz ten został odkryty w 1988 roku na dziedzińcu Pałacu Arkubiskupiego. Jak to się wymawia? Hunapure. Chico Mikawado. Sztuczna inteligencja prawdę powie.